Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na drugą część jubileuszowego Q&A z okazji 100 000 subskrybentów. Tak jak powiedziałem, jest to druga część, pierwszą znajdziecie natomiast w karcie w prawym górnym rogu ekranu. Wszystkim innym natomiast życzę miłego oglądania. Czy mam strategię inwestowania pieniędzy, którą mógłbym się podzielić? Sporo osób założyłem, że wie, bo tam na Twitterze czasami o tym piszę, że aktywnie inwestuję od całego mnóstwa lat. Natomiast czy mam strategię? Moim zdaniem jest to, wydaje mi się, mało kontrowersyjna, jeśli się to przemyśli opinia, to jest, większość osób nie powinna inwestować. Inwestowanie powinno być głównie zarezerwowane, jeśli chodzi o giełdę, jakieś tam aktywne granie na giełdzie, do grona osób, które ma już znaczący jakiś kapitał i ma dobrą sytuację, jeśli chodzi o sytuację zawodową. I teraz czemu? Jeśli ktoś na przykład, załóżmy, nie wiem, zarabia 4000 zł miesięcznie, i zaczyna z tego odkładać i odłożył powiedzmy 10 000 złotych. To jest powiedzmy ta kwota, którą odłożył przez rok i inwestuje na giełdzie. I teraz te 10 000 złotych, załóżmy, że jest świetnym inwestorem, udało mu się pomnożyć o 20%, tak? Czyli zarobił 2000 złotych. Czy ten czas włożony w naukę inwestowania między innymi i tak dalej był dobrze wykorzystany? Moim zdaniem nie. Najważniejsze to jest zmaksymalizować zarobki, jakie będą płynąć z pracy, którą wykonujesz z twojej specjalizacji. Świetnym przykładem jest właśnie Warren Buffett. On kiedyś właśnie, kiedy się go spytano, jaka jest najlepsza inwestycja, to napisał inwestycja w siebie. Bo jeśli ktoś zarabia 30 zł na godzinę, to naprawdę nie jest szalone, jeśli nauczysz się, polecam kurs Kuźnia Ekspertów, jeśli nauczysz się nowej jakiejś dziedziny, staniesz się lepszy w dziedzinie, w której jesteś, to skok z 30 zł na godzinę do 50 naprawdę nie jest dużym skokiem. Jeśli zaczniesz być bardzo dobry w swojej dziedzinie, zarabianie 100 zł na godzinę czy 150 zł na godzinę również nie jest absolutnie w jakikolwiek sposób szaloną kwotą. Ale nawet załóżmy realistycznie, bez jakichś szalonych kwot, że ktoś ma 30 zł na godzinę i dokonuje skok poprzez 100 czy 200 godzin nauki własnej na 50 zł. Jest 20 zł na każdej godzinie pracy, tak? Czyli innymi słowy, taka osoba będzie zarabiać 160 zł więcej dziennie, czyli będzie zarabiać 800 zł więcej tygodniowo. W ciągu miesiąca taka osoba zarabia 3200 zł więcej. Pytanie numer 14. Czy antybiotyki to słuszne wyjście? Jedni lekarze mówią, że każdy ma helikobakter, dietetycy kliniczni namawiają na antybiotyki, kogo słuchać. Co jeżeli wyleczę helikobakter antybiotykiem, a za chwilę znowu będę miał kontakt z tą wszechobecną bakterią? Szczerze mówiąc, widziałem to wielokrotnie, pytania sformułowane w podobny sposób. Jestem absolutnie przerażony, bo wydawało mi się zawsze, że to jest dosyć proste i moim zdaniem jest to proste. Tak, każdy będzie mieć Helicobacter pylori i jest to w pełni normalne. Tak samo jak wiele osób jest zarażonych, nie wiem, choćby wirusem Epsteina-Barra i nie będzie miało absolutnie żadnych objawów po prostu, bo układ odpornościowy będzie po prostu kontrolować ten wirus, kiedy działa poprawnie, ten układ odpornościowy. To, że Helicobacter ma każdy, to absolutnie nie znaczy, że nie może dojść, to tak jak z bakteriami w jelicie cienkim, to nie znaczy, że nie może dojść do przerostu. Więc jeśli komuś łatwiej zrozumie to w ten sposób, to możemy to nazywać przerostem Helicobacter pylori. Czyli kiedy proliferacja po prostu tych bakterii jest zbyt duża i następuje właśnie kolonizacja żołądka, też w skrajnych przypadkach może to zejść na dwunastnicę, czyli początek jelita cienkiego. Więc czy antybiotyki? Tak, trzeba się pozbyć i oczywiście trzeba najpierw zdiagnozować, że jest kłopot. Tam zawsze coś wychodzi z Helicobacter pylori, natomiast po to są te testy diagnostyczne, szczególnie złote testy diagnostyczne. Ten złoty standardy, przypominam, to jest ureazowy test oddechowy, jeśli ktoś nie chce mieć rurki w przełyku, albo właśnie badanie endoskopowe, czyli gastroskopia, gdzie rurka jest po prostu wpychana do żołądka i jest pobierany wycinek błony śluzowej żołądka i badany pod kątem wykrywania ureazy, czyli tego enzymu, który produkuje Helicobacter pylori. Także to są takie dwa złote standardy. Przypominam, test skałem jest gorszy niż ureazowy test oddechowy na Helicobacter pylori, więc tym się lepiej nie sugerować. Natomiast jeśli wychodzi, że te wyniki są na tyle wysokie, że sugeruje, że jest nadmierna proliferacja Helicobacter pylori, tak, jak najbardziej antybiotyki. Natomiast osobną kwestią jest rzeczywiście, ona jest wszechobecna, co jeśli wróci? To jest tak jak SIBO. Pytanie, co spowodowało, że nastąpiła ta kolonizacja Helicobacter pylori. Oczywiście dosyć często jest to dieta, tak? Jeśli ktoś ma zwiększoną zastosowość żołądka, ta kwasowość żołądka jest po coś. Ona nie tylko trawi, a jest częścią układu odpornościowego. Czyli można powiedzieć obrazowo, że będzie rozpuszczać intruzów, tak, różnego rodzaju, między innymi bakterie, które tam wskoczą do tego żołądka. Jeśli ten żołądek nie jest dobrze zakwaszony, to kolonizacja żołądka przez Helicobacter pylori albo też przenikanie innych bakterii do jelita będzie zdecydowanie ułatwiona. Tak, to, że na przykład to jest jedna rzecz, patrzeć na to, jaka jest kwasowość żołądka. Kolejna z takich klasyków to jest
praca układu odpornościowego. Jeśli ktoś na przykład widzi, że ma nisko leukocyty, czyli występuje ta leukopenia, czyli właśnie obniżony poziom leukocytów, bardzo często jest powiązane z tym, że jest neutropenia, czyli obniżony poziom neutrofilii, to znaczy, że twój układ odpornościowy nie pracuje poprawnie, czyli rzeczywiście różnego rodzaju infekcje, łącznie z Helicobacter pylori, będą ci się przydarzać dużo częściej. No jest oczywiście powiązane z innymi stanami, nie wiem, cukrzyca między innymi oczywiście będzie często prowadzić do osłabienia układu odpornościowego. Nadmierny stres ma to do siebie, że kortyzol, między innymi adrenalina, noradrenalina będą działać, bo oczywiście najpierw adrenalina, potem kortyzol jest wydzierany, natomiast w sumie będą obniżać właśnie funkcję układu odpornościowego, bo one mają działanie przeciwzapalne, przynajmniej krótkofalową, natomiast kortyzol oczywiście chronicznie wydzierany będzie z kolei powodować odwrotność, czyli stany zapalne. Jak zawsze patrzymy całościowo, tak? To nie jest tylko, że ona może wrócić. To jest pytanie, czemu w ogóle się pojawiła potencjalnie i co możemy zrobić, żeby nie wróciła po eradykacji. Pytanie 15. Jak długo gram na gitarze? Na gitarze gram mniej więcej chyba od 16 roku życia. Nie pamiętam, czy to był gdzieś przed 16 i tak dalej, ale możemy powiedzieć, że od 16 roku życia, więc już 20 parę lat w sumie się tego zbierze. Pytanie 16. Dlaczego cukier po zmierzeniu glukometrem rano wskazuje przeważnie 98 do 110, pomimo iż od około 2 miesięcy stosuję post przerwany i dietę wpierw keto, a teraz niskowęglowodanową? To jest świetne pytanie, bo znowu odpowiedzi może być wiele. Jeśli jesteś osobą z cukrzycą typu na przykład drugiego insulinoopornością, to oczywiście będziemy mieć ten efekt brzasku, kiedy będziemy wstawać, to jest jednym z tych hormonów, który będzie w orkiestrze nas wybudzać, to jest właśnie kortyzol. I kortyzol ma to do siebie, że będzie mobilizować między innymi glukozę do krwiobiegu. Innymi słowy, będzie podwyższony poziom glukozy rano. Dodatkowo, jeśli będzie występować ekspozycja na światło słoneczne, to dodatkowo ten poziom glukozy może być dodatkowo podbity. Warto tutaj właśnie podkreślić, że ten podwyższony poziom glukozy, wbrew pozorom, i ja wiem, że nie każdy się zgodzi i to jest znowu temat na osobny filmik, żeby mówić badania, podwyższony poziom glukozy nie jest żadnym kłopotem. Tak jak jeśli ktoś mówi, że mam 102, 105, 110, nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. To, co jest koszmarem dla ciała, to nie jest taki lekko podwyższony poziom glukozy, on jest praktycznie w pełni neutralny. To są fluktuacje, to są oscylacje glukozy. Czyli teraz jeśli załadujesz posiłek, jest skok i spadek, to jest koszmar. Nie to, że organizm utrzymuje na stałym poziomie na przykład 105 czy 110 glukozę. Natomiast drugie wyjaśnienie, to jest opisywałem w tym filmiku, polecam obejrzeć, to jest pseudoinsulinooporność. Ciężko powiedzieć, bo nigdy nie mieliśmy jakichś szeroko zakrojonych badań. U części osób, które są na postach i dietach niskowęglowodanowych, będzie występować pseudoinsulinooporność. To znaczy, to jest taka insulinooporność adaptacyjna. Ponieważ nie ma wystarczającej konsumpcji węglowodanów, to organizm wprowadza miejscowo, peryferyjnie insulinooporność i dlatego będzie podwyższony poziom glukozy. Nie jest to kłopot jest, kiedy będą oscylacje, a ponieważ tu oscylacji nie ma, bo ktoś nie je dużo węglowodanów, to też nie ma kłopotu, natomiast warto podkreślić, ta insulinooporność ustępuje po paru dniach spożywania węglowodanów. Tak, czyli jeśli zwiększymy węglowodany na przykład powyżej 100 gramów, no często ta insulinooporność, pseudoinsulinooporność będzie ustępować. I warto podkreślić, że to znowu nie dotyczy każdego, to jest, szacuje się, że nie wiem, 30% osób maksymalnie będzie się borykać z tym kłopotem, natomiast żeby było jasne, jak najbardziej może wystąpić. Jakie mam rutyny prozdrowotne? Wydaje mi się, że to nie będzie jakoś specjalnie rozbudowane, bo też nie mam mnóstwo różnego rodzaju rutyn. Z ciekawszych rzeczy to, co robię, to są spacery po prostu. Uważam, że to jest jedna z najlepszych rzeczy, które ktoś może robić dla swojego zdrowia, również psychicznego. Lubię naświetlać się światłem podczerwonym. Często jest tak, że właśnie mam te półeczki tam ze sobą, kładę sobie komputer, staję, kładę lampę poniżej, zdejmuję koszulkę i po prostu naświetlam sobie klatkę piersiową, naświetlam sobie brzuch. O to chodzi, żeby po prostu naświetlić jakąś większą powierzchnię ciała i w międzyczasie po prostu, nie wiem, piszę na maile albo coś czytam, więc to jest taka rutyna. Posty oczywiście obowiązkowo to jest coś, co robię codziennie. Zdarzy się może jakieś 1-2 dni w miesiącu, kiedy z jakiegoś powodu te posty wypadną, natomiast wtedy najczęściej staram się następnego dnia postu to nadrobić. No jak i ogólnie mówiąc wysiłek fizyczny, tak, ale to też ciężko to nazwać jakąś szaloną rutyną prozdrowotną, jeśli ktoś szuka jakichś, nie wiem, niesamowitych lifehacków. Takie proste rzeczy się świetnie sprawdzają i to jest świetnie dopasowane też do mojego życia, więc nie zamierzam tego zmieniać. Pytanie 18. Pytanie mam następujące. Skoro IPPP, inhibitory pompy protonowe, fatalne w skutkach, zawsze są zalecane przy zapaleniu błony śluzowej żołądka i refluksie, jak to wyleczyć? Czy w ogóle można zregenerować błonę śluzową żołądka? No pewnie, że można zregenerować. Nie ma praktycznie
rzeczy w ciele, której nie można zregenerować, bo inaczej to by znaczyło, że jesteś prawdopodobnie martwi. Inhibitory pompy protonowej jak najbardziej będą mieć swoje wskazania. To znaczy, jeśli ktoś na przykład, nie wiem, miał jakieś mocne wrzody żołądka, z którego odbywały się krwawienia, bym powiedział, nie mam problemu z używaniem tych inhibitorów pompy protonowej, bo zwiększenie zasadowości żołądka będzie pozwalało regenerować się błonnie śluzowej żołądka. Czy uważam, że to jest ogólnie w większości przypadków dobre postępowanie? Nie. I znowu odpowiedź jest trochę nudna. Posty. Jak to regenerować? Posty mają to do siebie, że wtedy naturalnie zaczyna się zwiększać zasadowość żołądka. Czemu? W kółko powtarzam, organizm nie jest debilem. Jeśli nie trawimy, to organizm nie potrzebuje wysokiego zakwaszenia żołądka, tak? Znaczy ta zasadowość zaczyna wzrastać. W momencie, w którym będziemy pościć, będzie z każdą kolejną godziną postu, szczególnie po przepaleniu glikogenu, no to zależy od osoby i tym różnego rodzaju czynników, ale powiedzmy po 12 godzinach, jak zaczynamy przepalać glikogen, zaczynamy produkować większą ilość ciał ketonowych poprzez m.in. aktywizację takiego enzymu PPR-alfa. I on po prostu właśnie będzie odpowiedzialny za rozkład kwasów tłuszczowych. Mnóstwo badań, to jest jakby tak fascynujący temat, że głowa mała, pokazywało, że aktywizacja PPR-alfa jest konieczna do zwiększonej mobilizacji komórek macierzystych w ciele. I to szczególnie jest widoczne po pierwszej dobie postów. Mianowicie, jeśli będziemy właśnie pościć, PPR-alfa jest zaktywizowany, jest zwiększona mobilizacja komórek macierzystych i zaczyna się fantastyczna regeneracja. Więc moim zdaniem to jest jeden z wielu pomysłów, jak po prostu to zrobić. Są jeszcze naprawdę takie inne, proste rzeczy, jak na przykład spożywanie większej ilości płynów. Spożywanie większej ilości płynów po prostu będzie rozcieńczać tę treść żołądkową i jest w stanie rzeczywiście zwiększać zasadowość żołądka, i robi to bez tych skutków ubocznych. Także to są takie pomysły, natomiast ogólna odpowiedź w większości przypadków posty pomagają świetnie się zregenerować po czymś takim i od tego między innymi właśnie są. Zwiększona mobilizacja komórek macierzystych w ciele, zwiększona zdolność regeneracji ciała, obniżanie stanów zapalnych. Top 10 książek o pamięci. 10 nie dam, ale dam parę. Generalnie na pewno coś, co absolutnie zmieniło moje postrzeganie pamięci i bym powiedział tak na dobre wprowadziło mnie w merytoryczną naukę o pamięci. To jest książka Gillian Cohen Memory in the Real World, czyli Pamięć w prawdziwym świecie. Do tamtej pory, do czasu, kiedy nie wpadła mi w ręce ta książka, to byłem zafascynowany mnemotechnikami i powielałem tak naprawdę właśnie tą narrację, że mnemotechniki to jest najlepsze, co może ci się zdarzyć, jeśli chodzi o zapamiętywanie, a jeśli nie pamiętasz przez mnemotechniki, to coś jest z tobą nie tak. Po przeczytaniu tej książki miałem, o mój Boże, większość osób, która zajmuje się pamięcią, nie ma absolutnie nic wspólnego z pamięcią tak naprawdę, tylko właśnie takimi bardziej, nazwijmy to, sztuczkami. Więc jest to najlepsza możliwa książka, szczególnie, że jak sam tytuł sugeruje, ona skupiała się na pamięci w prawdziwym świecie. Znaczy starała się jakby skupiać na różnego rodzaju badaniach, które nie odbywały się w sztucznych warunkach, czyli na przykład w laboratorium, tylko właśnie odbywały się w różnego rodzaju takich mniej kontrolowanych warunkach, gdzie ta pamięć miała możliwość wchodzenia w interakcję ze środowiskiem. To jest coś, książka, w której do tej pory jestem absolutnie zakochany i bez której by mnie nie było, jeśli chodzi o tą specjalizację dotyczącej pamięci. Kolejne książki takie fajne jest Mark Black, Learning and Memory from Brain to Behavior. Wrzucam po angielsku, bo ja po prostu je czytałem po angielsku, nie mam pojęcia, czy są polskie tłumaczenia tych książek. Będziecie musieli sami zobaczyć. I to była taka fajna książeczka, właśnie skupiająca się na najważniejszych dokonaniach, jeśli chodzi o dziedzinę efektywnej nauki. Czyli to już była, ta książka poprzednia to była książka akademicka, to ta już rzeczywiście skupiała się na takich najważniejszych mechanizmach i co można potencjalnie z nimi zrobić. I ostatnia z takich, powiedział, dla mnie klasyków, to jest Daniel Coyle i to było The Little Book of Talent, 52 Tips for Improving Your Skills, czyli mała książka talentów, 52 rady, czy jakieś wskazówki, jak poprawić swoje umiejętności. I ta książeczka była o tyle, czy jest super, że rzeczywiście to były takie krótkie lekcje, 52 lekcje, gdzie opisywano w praktyczny sposób, co można zrobić, żeby poprawić pamięć. I ta książka też na pewno to była jedna z takich pozycji, która dosyć mocne piętno odcisnęła, jeśli chodzi o to, jak odbieram naukę o pamięci i różnego rodzaju techniki, jakie warto stosować itd. itp. I na tapetę ci kolejna z klasycznych chorób, borelioza. Leczyć, nie leczyć, skoro jeszcze niedawno lekarka przepisywała antybiotyk przy niższym mianie, a teraz przy znacznie wyższym już nie. Znowu dosyć kryptyczne, natomiast oczywiście odpowiedź jest leczyć, jak najbardziej leczyć. Oczywiście jeśli mówimy o aktywnej boreliozie, tak, to trzeba oczywiście zdiagnozować
będziemy mieć te klasyczne testy. Najlepiej robić testy w klasie IgM. Jestem wielkim fanem robienia jednocześnie testów ELISA i Western Blot. Oczywiście Western Blot jest dokładniejszy, natomiast często jest tak, że jeśli rzeczywiście jest infekcja, to będzie wychodziła w obu testach. Czasami na przykład ELISA może wyjść negatywna, a Western Blot będzie wychodzić pozytywny. Warto zrobić przeciwciała w klasie IgG, żeby zobaczyć po prostu, no właśnie, czy przechodziło się wcześniej tą infekcję i też ewentualnie, żeby sprawdzać skuteczność terapii. Jeśli jest kłopot z diagnozą, można robić po prostu testy takie drażniące, to znaczy wziąć jakąś niską dawkę jakiegoś mocniejszego antybiotyku, to oczywiście jeśli występują bakterie Borrelia, to one będą przynajmniej w jakiejś mierze wybite i tym samym ten test IgM przy takim badaniu powinien już wyjść negatywny, jeśli wcześniej było wątpliwości albo gdzieś tam, no właśnie, było gdzieś ten wynik pomiędzy. Natomiast oczywiście leczyć, jak najbardziej leczyć. Można sobie wygooglować, jakie są powikłania boreliozy nieleczone i wydaje mi się, że samo to powinno przemówić do rozsądku osobom, które stwierdzą, że jakoś da się z tym żyć. Pytanie numer co to jest? 21. Dlaczego z takim zacięciem do medycyny nie zdecydowałem się studiować medycynę? Bo nie widzę żadnej potrzeby, szczerze mówiąc. Może to zabrzmieć butnie, ale szansa na to, że ktoś będzie mnie uczyć rzeczy, o których ja czytam codziennie w najnowszych badaniach naukowych, oscyluje w okolicy zera, a tak naprawdę, bądźmy szczerzy, wynosi zero, bo nie ma, że tak powiem, nawet jednych studiów w Polsce, które na bieżąco będą uczyć rzeczy, które dopiero co wychodzą. Znaczy to jest to po prostu kłopot z tym, że często, no właśnie tak jak jeden z lekarzy gdzieś tam kiedyś w komentarzach ładnie powiedział, że jak on kończył medycynę chyba w latach 80. czy 90., to powiedziano mu, że wiecie co, 50% rzeczy, które was tu uczymy, jest prawdopodobnie nieprawdziwe. Najgorsze jest to, że nie wiemy dokładnie, które 50%. I tak naprawdę to jest prawdziwe, jeśli chodzi o medycynę również teraz. Może nie 50% oczywiście, absolutnie bym nie poszedł w tą stronę, ale sporo rzeczy jest absolutnie, powiedział, przestarzałych, nieprawdziwych i tak dalej. I teraz pytanie, czemu czegoś takiego się uczyć, czemu z czymś takim wojować? Kolejną rzeczą jest oczywiście czas. Czemu miałbym tracić 6 lat? Bo teraz, tak jak mówiłem wcześniej o papierkach, po co? Teraz załóżmy, że mam taki papierek, jestem lekarzem i za moje opinie niektóre, wydaje mi się, że dosyć szybko bym trafił na jakąś komisję dyscyplinarną i by mi odebrali po prostu prawo wykonywania zawodu. Czyli bym stracił po prostu 6 lat życia, tylko i wyłącznie po to, żeby no właśnie odebrano mi prawo wykonywania zawodu. Także osobiście wydaje mi się, że to, co robię teraz, dużo bardziej mi pasuje i nie zamierzałem i nie zamierzam studiować medycyny. Uważam, że jest to absolutnie niepotrzebne. To, co teraz robi taka popularyzacja wiedzy, pomaganie ludziom, pomaganie też lekarzom właśnie w zdobywaniu wiedzy z tych nowszych badań jest, uważam, dużo ciekawsze niż stricte studiowanie medycyny. Kolejne pytanie, które dosyć często się ostatnio zaczęło pojawiać, czy wodór przez picie i inhalowanie jest naprawdę skuteczny w wielu problemach zdrowotnych? O ile rozumiem sceptycyzm osób, które uważają, że nie, no bo przecież woda to jest H2O i tam wodór tak czy siak się znajduje, to tak jak najbardziej i inhalacja i picie wodoru, oczywiście jeśli mówimy o jakichś koncentratach, które będą zawierały większą ilość tego wodoru, będzie skuteczne. Ja wrzucę tylko tutaj jedno takie badanie na ekran, które przyglądało się w mnóstwie badań, studia przypadków, badania randomizowane i wychodzi oczywiście, że to działa. Oczywiście inhalacja, no wszystko ma jakieś swoje potencjalne minusy, tak? Wodór jest dosyć gazem reaktywnym, wybuchowym, więc na przykład są stosowane mieszanki z chyba 0,2% z tlenem, żeby to nie wybuchło. To jest polecane w takich poważniejszych przypadkach, w chorobach metabolicznych, jakichś chronicznych, bardziej polecane jest spożywanie jakichś płynów właśnie czy koncentratów z wodorem. Tutaj z kolei kłopotem jest to, że wodór dosyć słabo się rozpuszcza, więc ciężko tam dużo tego wodoru upchać. Natomiast jak najbardziej będzie to skuteczny. Wodór trzeba dosyć mocno podkreślić, pełni ważną rolę w procesach antyoksydacyjnych, tak? Czyli jak będziemy mieć różnego rodzaju procesy antyoksydacyjne, unieszkodliwiania różnego rodzaju wodnych rodników, wodór pełni tutaj absolutnie podstawową rolę. Jakie są plusy wodoru? Wodór jest w stanie właśnie wchodzić w reakcje z różnego rodzaju choćby rodnikami, jak między innymi rodniki, bardzo agresywne rodniki hydroksylowe, przemieniać je w wodę, tak? Czyli po prostu będzie unieszkodliwiać, można powiedzieć, zmniejszać stres oksydacyjny, co samo w sobie jest oczywiście olbrzymim plusem. Wodór ma to do siebie, że też dosyć łatwo będzie się rozpuszczać, on będzie łatwo przenikać przez membrany komórkowe, więc tym samym jego zdolność docierania do miejsc, gdzie jest potrzebne potencjalnie, żeby pełnić tą swoją rolę antyoksydacyjną, jest rzeczywiście duża. I moim zdaniem jeden z największych takich plusów jest to, że wodór
nie będzie zakłócać funkcji sygnalizacyjnej wolnych rodników. To znaczy on się skupia tam, gdzie rzeczywiście jest zwiększony, wychodzi patrząc na badania, stres oksydacyjny, natomiast przypominam, wolne rodniki również będą, nawet tlenek azotu, będą pełnić funkcję sygnalizacyjną. W zbyt dużej ilości są kłopotliwe, ale w odpowiedniej one są konieczne, żeby organizm dobrze funkcjonował. Więc wodór jest dosyć selektywny, jeśli chodzi o to działanie i skupia się właśnie na prawdziwym stresie oksydacyjnym. Temat na osobny odcinek, ale odpowiadając krótko, tak, jest mnóstwo w tym prawdy. Jakie książki czytasz dla przyjemności? Pytanie numer 23. Jaki gatunek autorów? Mnóstwo lat temu, nawet już nie pamiętam, kiedy przestałem czytać książki dla przyjemności. Kiedyś czytałem mnóstwo fantastyki, rzeczywiście absolutnie uwielbiałem ją, czytałem tony takich książek. Potem oczywiście przerzuciłem się na taką literaturę dotyczącą samorozwoju i szczerze mówiąc to stało się dla mnie jakąś przyjemnością. Obecnie tak naprawdę nie czytam żadnych zwykłych książek, tak praktycznie wszystko co czytam to są artykuły, badania naukowe i tak dalej. Czasami zdarzy się jakaś książka popularno-naukowa z tych tematów, natomiast tak naprawdę niczego z takich typowych rzeczy dla przyjemności nie czytam, szkoda by mi było czasu nawet. Nawet jak ostatnio stwierdziłem, czy już trochę temu, że może wezmę się za coś, to stwierdziłem, że nie czuję żadnej potrzeby. Czuję wręcz opór, że byłaby to właśnie dla mnie strata czasu, więc więcej przyjemności tak naprawdę czerpię z odkrywania wiedzy w badaniach naukowych niż z takich, bym powiedział, literatury, którą uważa się stricte za dającą przyjemność czytania. Czy nadciśnienie tętnicze może występować tylko i wyłącznie na tle nerwowym, czy zawsze jest powiązane stricte ze zdrowiem metabolicznym? No nie jest zawsze powiązane ze zdrowiem metabolicznym. Powiedział, że najczęściej w praktyce jest powiązane ze zdrowiem metabolicznym większości osób, natomiast nie zawsze. Ogólnie będziemy właśnie wyróżniać nadciśnienie pierwotne i w medycynie klasyfikuje się, że jest to nadciśnienie, gdzie nie można ustalić przyczyny. Przynajmniej tak się ładnie mówi, tak ta przyczyna jest idiopatyczna. W praktyce właśnie większość, uważam, przypadków tego idiopatycznego nadciśnienia będzie należała do kategorii zaburzeń metabolicznych. I mamy nadciśnienie wtórne, gdzie się ustala, że to jest do 10% przypadków, czyli możemy ustalić konkretną jakąś przyczynę. Rzeczywiście większość osób doprowadza do nadciśnienia swoim stylem życia, mało ruchu, kiepska dieta, nadużywanie używek różnego rodzaju. Powodów może być wiele, tak? Kłopoty z tarczycą, czyli niedoczynność, nadczynność, zespół Cushinga, zespół Kona, między innymi doustne środki antykoncepcyjne, kortykosteroidy. Jest naprawdę mnóstwo czynników, które będzie w stanie wpłynąć na wystąpienie nadciśnienia, interakcji między różnego rodzaju czynnikami, czyli na przykład chorobami i suplementami czy lekami, które się bierze. Także nie sprowadzałbym tego stricte tylko i wyłącznie do zdrowia metabolicznego, natomiast dla jasności na pewno zdrowie metaboliczne dominuje, jeśli chodzi o przyczyny. Jak będziesz świętował, albo jak świętowałeś 100 000 subskrybentów? Nie świętowałem i świętować nie będę, szczerze mówiąc jest to na pewno przemiłe wydarzenie. Jestem z tego niesamowicie dumny i szczęśliwy, natomiast tak jak mówiłem, bardziej mnie cieszy, jak dostanę maila czy komentarz, nawet mając 10 000 subskrybentów, mnie to bardziej cieszyło niż stricte liczba osób, która obserwuje kanał, bo koniec końców chodzi o efekty, prawda? Więc jak te efekty są, to po prostu jest dużo więcej frajdy, a ta liczba, fantastycznie, że tyle osób zdecydowało się obserwować ten kanał i ciekawi to, co mam do powiedzenia, ale nie uważam, żeby to był jakiś niesamowity powód do celebracji najzwyczajniej w świecie. Pytanie numer 26. Ja jeszcze raz, tym razem z pytaniem o neuropatię. Jakie są najlepsze sposoby jej leczenia oraz zapobiegania? I zapobieganie i leczenie wygląda bardzo podobnie w podstawowym zakresie. Obniżyć poziom glukozy. Obniżyć poziom glukozy. Neuropatia cukrzycowa nie bez powodu występuje właśnie, czy najczęstszym typem neuropatii jest neuropatia cukrzycowa, bo wysoki poziom glukozy będzie uszkadzać nerwy i zapobiega ich skutecznej regeneracji. Mieliśmy takie badania, które pokazywały, że podbicie, uwaga, glukozy do 140 mg na decilitr już jest w stanie uszkadzać nerwy. Więc to sobie możemy wyobrazić, co się będzie działo w przypadku osoby, która będzie wielokrotnie w ciągu dnia podbijać ten poziom glukozy, albo już ma insulinooporność, więc ten poziom czy długi czas zostaje na tym pułapie. Więc najłatwiej i zapobiegać i odwracać ten stan jest obniżyć poziom glukozy. Posty, diety niskowęglowodanowe, czy keto, czy carnivore, jeśli to jest dieta, która komuś leży. Natomiast patrzeć w pierwszej kolejności na poziom glukozy. Oczywiście potem już wchodzą różnego rodzaju suplementy między innymi, które można stosować, natomiast wszystko będzie się rozwijało tak naprawdę, jeśli chodzi o fundamenty, o poziom glukozy. Czy mam jakichś bohaterów? Mam i wszyscy są martwi. To jest moim zdaniem absolutnie najlepszy sposób, żeby wybierać idoli, bo nikt cię nie rozczaruje. Tak? Nikt nie okaże się dupkiem, nikt nie okaże się przygłupem, koniec końców, ale tak na poważną nutę. Mam dwie osoby, które gdzieś tam zawsze z tyłu mojej głowy są obecne już od całego mnóstwa lat. Pierwsza to John William Sidis, mocno nieznana osoba. Często podaje się potencjalnie Johna jako
czy Johna Williama Sidisa jako najbardziej inteligentną osobę, jaka kiedykolwiek żyła, bo szacuje się, że jego IQ wynosiło od 250 do 300. Natomiast co było w nim tak fascynującego? Jak czytałem jego biografię, to natknąłem się po prostu na jego osobę już wcześniej i czytałem chyba spokojnie paręnaście lat temu, cokolwiek byłem w stanie znaleźć na jego temat. To jest chłopak, który nauczył się już czytać w wieku 18 miesięcy. Czytał New York Timesa, w wieku 6 lat znał już chyba 7-8 języków, ogólnie nauczył się ich ponad 40. Opracował swój własny język. Natomiast był osobą o absolutnie genialnej pamięci, co oczywiście, zresztą na to, że w tamtych czasach mocno już wsiąkałem w pamięć, to mnie niesamowicie inspirowało. Część oczywiście jakby tych rzeczy na jego temat, ja zdaję sobie sprawę, że jest może wyolbrzymiona, ale olbrzymia część jest prawdziwa. On zajmował się wieloma dziedzinami w wieku 11 lat, na przykład wygłaszał wykład na Harvardzie dotyczący czterowymiarowych figur geometrycznych i to by oczywiście znalazło potwierdzenie, nie pamiętam, że jakiś też bardzo sławny fizyk pisał o tym wydarzeniu, że był zszokowany, że jeden taki knypek po prostu wygłaszał temat i ewidentnie, mimo że tam była cała śmietanka jakaś geniuszy tamtych czasów matematycznych, to mało kto rozumiał w ogóle, co ten chłopaczek mówił. Co ciekawe, opracował koncepcję czarnych dziur w jednej z książce chyba dekady, zanim w ogóle ktokolwiek inny zaproponował to, co dopiero potem wyszło na jaw. Absolutnie fascynująca postać. Drugą osobą jest John von Neumann, jeden z absolutnie fascynujących osób z XX wieku. Ja ogólnie uwielbiam fizyków, ale chociaż on nie był tylko fizykiem, on był fizykiem, matematykiem. Nawet mimo to, że w XX wieku oczywiście liczba tych geniuszy, absolutnych geniuszy z matematyki i fizyki była olbrzymia, to praktycznie każdy uważał, że nie ma osoby myślącej szybciej niż John von Neumann. John von Neumann w ogóle właśnie słynął z niesamowitej pamięci, potrafił na pamięć wygłaszać całe długie fragmenty różnego rodzaju książek. Miał takie pasmo paru lat, że co tydzień wypuszczał praktycznie nową pracę z dziedziny między matematyki, fizyki, ekonomii, jakieś samoreplikujące maszyny, która rewolucjonizowała jakieś obszary właśnie między innymi w tych dziedzinach. Jeśli ktoś po prostu nie słyszał o tych osobach, chciałby, nie wiem, łyknąć takiego natchnienia, jakiejś motywacji do nauki, mnie mało co motywuje po prostu jak czytanie o nich. Po prostu raz na jakiś czas odświeżyć sobie, co robi, czego dokonali i to daje właśnie takie też fajny punkt odniesienia, że o kurde, wiem, że nie dogoni ich, ale przynajmniej wiem, do czego dążyć. To jest niesamowity dla mnie punkt odniesienia, taka mapa życiowa, co robić, do czego dążyć. Jak się ma pochodzenie człowieka do tego, jakie jest jego prawidłowe odżywianie? Czy to jak naprawdę powstał i skąd się wziął człowiek, nie rzutował na to, jak ma się odżywiać? Oczywiście, że w jakimś stopniu to środowisko, bo zawsze tak było, w którym ewoluowaliśmy, wpływało na to, jak się odżywialiśmy. I przykładów tego jest oczywiście mnóstwo. Takim klasykiem, który ja od lat noszę w głowie, to jest liczba kopii genu amylazy, czyli tego enzymu umożliwiającego rozkład skrobi. Na przykład u Japończyków wykazywano 14 kopii tego genu, natomiast w jakimś plemieniu w Amazonii Biaka wykazywano 6 tych kopii. Przykład, o którym zapominamy, to jest tolerancja laktozy, tak? My jako Europejczycy ogólnie mamy bardzo dobrze rozwiniętą tolerancję laktozy, to jest coś, co oczywiście rozwijaliśmy tysiące lat, jesteśmy trawi to, tak? I tym samym nabiał jest po prostu naturalną częścią naszej diety. Jeśli spojrzymy na przykład między innymi na Azję, tam tolerancja laktozy, czy nietolerancja laktozy jest dosyć szeroko rozpowszechniona i to jest jeden z takich prostych przykładów, jak między innymi choćby dojrzewanie po prostu z bydłem mlecznym wpływało na naszą tolerancję laktozy. Gen hemochromatozy, tak, HFE jest świetnym przykładem. Czemu na przykład hemochromatoza, czyli tam nadmierne wchłanianie żelaza prowadzące do przeładowania żelazem, oczywiście w naszych dietach powstało. Powstało, ponieważ prawdopodobnie u niektórych osób to żelazo było na tyle słabo wchłanialne, że pojawiły się jakieś polimorfizmy genetyczne, czy właściwie mutacje genetyczne, które umożliwiały dużo większe wchłanianie żelaza w warunkach ograniczonego wyboru. Nie ma wątpliwości to, że ewoluowaliśmy na dosyć dużych ilościach między innymi mięsa i jeśli ktoś to ciekawi, może sobie poczytać, są opracowania podające między innymi kości naszych przodków i tam badano takie izotopy N14 i N15, które pokazywały, że właśnie konsumowaliśmy dosyć dużą ilość mięsa i to jest jedno z takich rzeczy, które my wiemy, bo po prostu to jest do wykrycia najzwyczajniej w świecie w kościach tych naszych przodków. Także mówiąc ogólnie tak, jak najbardziej ma to wpływ, czy ma jakiś szalony wpływ, bym powiedział, mówiąc
średnio nie. To nie wpływa aż tak mocno, że jedna osoba koniecznie będzie musiała, czy grupa osób będą musiały jeść koniecznie coś innego niż inne. Natomiast, żeby było jasne, zawsze jest jakaś ta wariancja indywidualna, tak? Indywidualne preferencje, w którą stronę iść i dietetycznie. I dla mnie, jeśli o to chodzi, nie ma żadnych wątpliwości. Pytanie 29. Dlaczego tak rzadko publikuję polską muzykę pod filmikami? Bo nie lubię polskiej muzyki, najzwyczajniej w świecie. Chciałbym lubić polską muzykę, ale ja jestem głównie wychowany na rocku, hard rocku, muzyce celtyckiej, pop rocku, nie wiem. I generalnie, to nie oszukujmy się, nigdy nie było w Polsce aż tak tyle interesujących zespołów. Oczywiście mam różnego rodzaju zespoły, które uwielbiam polskie i słucham do tej pory, ale procentowo nie jestem pewien, czy udział polskiej muzyki w tym, co słucham, wynosi 1%, może 2% w porywie. Uważam po prostu, że muzyka śpiewana po angielsku, muzyka angielska i wielu nawet innych wykonawców jest dla mnie ciekawsza. W ciągu ostatnich lat jedyne, co mi sobie wypisałem, to co mi wpadło w ucho z polskich piosenek gdzieś tam w radiu, to jest Wiosna Organka. To było dla mnie bardzo fajne, jeśli chodzi o rocka, i ostatnio Nastolatek Zalewskiego. To jest coś, co rzeczywiście jestem w stanie puścić parę razy, czy nawet sobie ściągnąłem, żeby posłuchać, i było fajne, ale tak poza tym nie wiem, no jakoś ta większość tej muzyki, którą słyszałem, jest miałka. Może są jakieś kapele poukrywane, które można odkryć. Dajcie znać w komentarzach jak coś, ale tak jakoś wyszło. Pytanie 30. Jakie są korzyści suplementacji kreatyny dla mózgu? Korzyści będą oczywiście zależeć od tego najzwyczajniej w świecie, jaką ktoś ma dietę. Tak? Jeśli ktoś spożywa już większej ilości mięsa, szczerze mówiąc, szansa na to, że zauważy jakiekolwiek znaczące różnice, uważam, jest minimalna. Kreatyna oczywiście dosyć często może mieć bardzo fajne działania. W skrócie, kreatyna będzie przechowywana w mięśniach w formie fosfokreatyny i fosfokreatyna będzie w stanie regenerować cząsteczki ATP, czyli tą naszą warutę energetyczną. Innymi słowy, upraszczając, kreatyna będzie w stanie zwiększać poziom dostępnej energii. Oczywiście to się sprawdza na siłowni, ale jeśli chodzi o mózg, znaczy, że będziemy mieć lepsze funkcjonowanie mitochondriów, będzie więcej energii do funkcjonowania mózgu. Między innymi zdolności kognitywne mogą się poprawić, może się poprawić samopoczucie. Było takie fascynujące badanie na 31, nie pamiętam, czy to chyba nie były nastolatki, ale chyba kobiety, które miały lekooporną depresję, inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny nie działały i co ciekawe, stan się drastycznie poprawił tych kobiet po suplementacji kreatyną. I oczywiście może się wydać pół voodoo, ale koniec końców zawsze chodzi o to, czy mitochondria są w stanie efektywnie funkcjonować, tak? I bardzo często w depresji funkcjonowanie mitochondriów, produkcja energii jest upośledzona. Kreatyna jest w stanie bardzo mocno z tym pomóc. Także poprawa zdolności kognitywnych, używanie tego również jako wsparcie jednocześnie z lekami na depresję, jak chodzi właśnie te inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, również się świetnie sprawdza. To jest jeden z takich, bym powiedział, kluczowych suplementów, które nawet trzeba brać razem z takimi lekami, żeby zwiększyć ich skuteczność, chociaż oczywiście dużo lepiej spróbować, jeśli ktoś ma ochotę, najpierw samą kreatynę, może ona pomoże, a jeśli nie, to wtedy równolegle brać z takimi lekami. Na YouTubie nie widać już łapek w dół, ile dostajesz od hejterów łapek w dół pod nimi. Szczerze mówiąc, praktycznie się nie zdarza. Wezmę tutaj parę zrzutów ekranu. Średni współczynnik tych lajków wynosi gdzieś tam 98-99%, więc generalnie jak się zdarzy paręnaście łapek w dół, to jest wszystko. Jeśli filmik jest bardzo popularny i są tysiące lajków, to może parędziesiąt łapek w dół się zdarzy. I tak naprawdę tyle. Także czasami jak zapominam po prostu, że te filmiki się wam podobają, to właśnie lubię sobie zerknąć na te statystyki, bo jest takie odświeżenie, że hej, ogólnie to pomaga, odbiór jest dobry i tak dalej i chyba warto to dalej robić. Pytanie chyba 32. Biorezonans, czy jest naukowe uzasadnienie? Nie ma. Biorezonans nie jest narzędziem diagnostycznym, to jest pseudomedycyna. Dużo bardziej szkodzi niż działa. Natomiast w skrócie, już gdzieś tam chyba na forum dla patronów tłumaczyłem, że biorezonans działa na zasadzie efektu Forera. I efekt Forera, jeśli ktoś nie kojarzy, to jest efekt, który występuje w pisaniu horoskopów. To znaczy, jeśli wystarczająco szeroko będziemy opisywać różnego rodzaju zjawiska, to ludzie bez problemu znajdą coś, do czego mogą w stanie się odnieść. Stwierdzają, o, to się tyczy mnie. Biorezonansy jako metoda diagnostyczna, już pomijając to, że jest powszechnie uważana za pseudomedycynę w różnego rodzaju badaniach sprawdzających poprawność tych diagnoz, zarzuca olbrzymią sieć, opisuje olbrzymią liczbę kłopotów i oczywiście, jeśli opiszesz olbrzymią liczbę kłopotów, to trafisz. Natomiast największym skurwysyństwem, jeśli chodzi o różnego rodzaju gabinety
które posługują się biorezonansem, wprowadzają pacjenta w taki stan paniki, bo nagle okazuje się, że paręnaście rzeczy jest z nim nie tak, że rują na tym. Nagle się okazuje, że na koniec jest, ja tutaj wrzucę po prostu na ekran jeden z takich biorezonansów, który pacjentka mi w ramach współpracy kiedyś wysyłała. Ile tutaj rzeczy było nie tak. I na końcu jest olbrzymia lista suplementów i ziół, które można bezpośrednio ich kupić. Już pomijam debilizm, że na przykład w tym pliku, który tutaj pokazuję, było ekstrakt z grapefruita. Grapefruit znany z tego, że blokuje CYP450 i jest przeciwwskazaniem do brania praktycznie jakichkolwiek mocnych ziół i leków, był przepisany jako dodatkowa część terapii. Pani, która do mnie trafiła, się absolutnie fatalnie poczuła po tej terapii, nic dziwnego, bo jeśli bierzemy mnóstwo substancji aktywnych w ziołach i suplementach i zablokujemy metabolizowanie ich w wątrobie poprzez branie jednocześnie ekstraktu z grapefruita, to można sobie bardzo poważną krzywdę zrobić. Mogę tylko podkreślić, że powstrzymuję się, żeby nie bluzgać, żeby nie zostało na zakończenie po prostu tej sesji złego smaku, ale uważam, że biorezonanse są po prostu niemoralne, w większości nieetyczne. To, co robią te gabinety, jest absolutnie obrzydliwe. Nie wiem, czy są jakieś normalne gabinety, które jakoś normalnie podchodzą do pacjentów. To, z czym ja miałem do czynienia w przeciągu paru lat, jest absolutnie odrażające. Najgorsze jest to, że w tym na przykład wypisie z biorezonansu, który tutaj pokazywałem, były pokazywane różnego rodzaju kłopoty, a jednocześnie ja dostałem sterty różnego rodzaju, tam dziesiątki wyników badań i mieliśmy badanie już normalne, bezpośrednie badania diagnostyczne, które pokazywały, że rzeczy, które oni diagnozowali, jak twierdzili, że jest problem, nie było absolutnie żadnego kłopotu. I teraz pytanie, czy biorezonans ma rację, czy typowe badania diagnostyczne, które są złotymi standardami od dekad, mają rację? Ja znam odpowiedź, natomiast jeśli ktoś ma wątpliwości, to obawiam się, że nie będę w stanie pomóc. Także nie, biorezonans absolutnie odradzam pod każdą możliwą postacią, jeśli chodzi o metody diagnostyczne. To nie jest metoda diagnostyczna. Pytanie 33. Jak długo chcę prowadzić kanał? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Nigdy nie zakładałem, że będę prowadzić przez jakiś czas, czy jest jakiś kamień milowy, który osiągnę i potem zniknę. Generalnie tak długo, jak będę czuł potrzebę, będę mieć motywację, będę widzieć, że ma to sens, to na pewno będę prowadzić ten kanał. To jest tylko pytanie po prostu w zależności od okresu mojego życia, czy będę częściej publikować filmiki, czy będę je publikować rzadziej. Natomiast na obecny moment na pewno nie jestem w stanie powiedzieć. Nie wydaje mi się, nie widzę w mojej głowie żadnego terminu, nawet odległego za 5 lat, żebym miał z jakiegoś powodu przestać. Oczywiście życie jest dosyć dynamiczne, więc może się to zmieni, ale na ten moment absolutnie nie zamierzam tego zaprzestawać. Będę póki co kontynuować, póki starczy sił. Dzięki serdeczne za wysłuchanie tej olbrzymiej sesji pytania odpowiedzi. 33 pytania i odpowiedzi. Mam nadzieję, że osoby, które chciały się czegoś dowiedzieć o mnie, dowiedziały się właśnie czegoś mniej czy bardziej ciekawego. Również mam nadzieję, że dowiedzieliście się dużo ciekawego, jeśli chodzi o te pytania merytoryczne z dietetyki i medycyny. Jak najbardziej klasycznie widziane są wszystkie wasze anegdoty, obserwacje, pytania w komentarzach. Wszystko to zbiorowo wrzucać właśnie do tej sekcji. Klasycznie polecam swoje flagowe kursy Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuje, jak samodzielnie opanować dowolny język, aby przestać niepotrzebnie wydawać non-stop pieniądze na szkoły językowe, korepetytorów, aplikacje itd., żeby w pełni usamodzielnić się językowo. Kurs działa niezależnie od poziomu. Na początku kursu jest określona linia bazowa i potem różnego rodzaju metodyka jest właśnie dostosowywana do poziomu danej osoby. Kurs Expert Incubator, czyli kuźnia ekspertów, gdzie z kolei pokazuje, jak samodzielnie opanować dowolną dziedzinę od A do Z, jak tworzyć własny plan nauki, zapamiętywać, tworzyć rozumienie, wdrażać suche informacje, żeby po prostu ta wiedza teoretyczna stała się praktyką. Świetne dla studentów, do uczniów, którzy chcą po prostu uczyć się lepiej, dla osób, które chcą się przekwalifikować i nie wiedzą jeszcze, jak zdobyć te nowe umiejętności, dla osób, które już mają fajną pracę, ale chcą zdobyć dodatkową certyfikację, zrobić jakieś dodatkowe uprawnienia, żeby poprawić swoją sytuację zawodową i finansową. Kurs jest absolutnie uniwersalny i będzie w stanie dostosowywać się do wybranych przez was celów. Oraz kurs o jeden włos za daleko, gdzie pokazuje, jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe oraz również walczyć z różnego rodzaju
upierdliwymi chorobami skóry głowy, między innymi uporczywym łupieżem. 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu przypiętym pod filmikiem, żeby miło spędzić czas również po wysłuchaniu tego odcinka. Z kolei w sekcji opisu jest link do mojego newslettera. Jak się go kliknie, wyskakuje okienko, można wprowadzić swój adres mailowy i tam wysyłam artykuły głównie na temat poprawy właśnie funkcjonowania pamięci, nauki języków obcych, produktywności i czasami analizy badań naukowych. Dodatkowo w opisie będzie, chyba że się nie zmieści, to będzie w pierwszym komentarzu również przypięte pod muzyką, ale w opisie powinna być lista badań naukowych, do których się odnosiłem w tym filmiku. Oczywiście tak pobieżnie, no bo w tych sesjach nigdy nie jest omawiane nie wiadomo jak szczegółowo wszystko, bo taka jest natura tych sesji Q&A. Jeśli kogoś właśnie ciekawią wszystkie te informacje, które wymieniłem w tym filmiku i chciałbyś sobie ściągnąć te informacje, te wszystkie dane w formie łatwo dostępnych fiszek elektronicznych, to opcja ta jest dostępna dla patronów kanału. Patronat kosztuje 40 zł miesięcznie. Jeśli ktoś chce, można zapisać się po prostu na 1 miesiąc i ściągnąć sobie właśnie fiszki do tego filmiku oraz poprzednich ponad 100 filmików, bo do już teraz 100 parudziesięciu chyba nawet filmików znajdują się te fiszki. Dodatkowo dla patronów dostępne jest forum, gdzie można mi zadawać pytania. Dla patronów również jest dostępna na tym forum sekcja Badanie tygodnia, gdzie raz w tygodniu omawiam właśnie najciekawsze badanie danego tygodnia wraz z moim komentarzem. Ostatnio na przykład było to taki fajny zbiór 10 studiów przypadku a propos odwracania miażdżycy. Tak, żeby była zajawka a propos rzeczy, które sobie tam omawiamy. Dzięki serdeczne za wysłuchanie tego odcinka i do zobaczenia w następnym.